Cześć, chciałbym porozmawiać dzisiaj, a właściwie przedstawić prostą metrykę, powiedziałbym dosyć niedocenianą, a bardzo łatwą i bardzo potężną, łatwą w śledzeniu, potężną w pewnych predykcjach oraz też pokazywaniu stanu naszej pracy, a więc metryce, którą nazywamy po polsku tempem dostarczania lub też alternatywnie przepustowością. Będzie troszkę o tych nazwach, tutaj ukłon w stronę Justyny, która mnie do tego sprowokowała, za co serdecznie dziękuję i również też pozdrawiam przy okazji. Ale zacznijmy od tego, co to tempo dostarczania właściwie jest. Jeśli macie jakąkolwiek tablicę lub proces, który wizualizuje przepływ pracy, to być może on wygląda właśnie tak. Mamy jakieś kolumny oraz jakieś zadania do zrealizowania. Jeżeli pracujecie w Scrumie i załóżmy, że wszystko w poprzednim okresie się skończyło prawidłowo, to ta tablica może być pusta, poza właśnie jakimś sprint backlogiem po stronie lewej. Jeżeli pracujecie w sposób ciągły, co pewnie byśmy nazwali tutaj kanbanem, albo właśnie mamy jakieś, można powiedzieć, pozostałości czy spady po poprzednim sprincie, to być może ta tablica wygląda bardziej tak. Co teraz? Zaczynamy zastanawiać się nad tym, jak praca przez nasz system płynie, a więc będziemy obserwować, jak te zadania będą się poruszały. Zakładamy tutaj, można powiedzieć, taki szczęśliwy scenariusz tylko poruszania się od lewej do prawej i widzimy, że te zadania, chociażby ze względu na jakieś priorytety, ostatecznie lądują w różnej ilości po prawej stronie tej tablicy. Znów ta tablica może się skończyć taką pustką, a być może jeśli pracujemy w sposób ciągły, to również nadal w tym systemie jakieś zadania będą procesowane. To, co tutaj widzimy, dokładnie rzecz biorąc tutaj, to jest taki słupek, który składa się z pewnych zadań, z elementów, które dostarczyliśmy i chcielibyśmy, żeby te jednostki, które będziemy śledzić, których przepływ będziemy mierzyć, to były jednostki rozpoznawane jako wartość z punktu widzenia klienta, a więc nie chcemy tutaj mierzyć na przykład takiej, powiedziałbym, metryki próżności, którą byłoby dostarczanie subtasków stojących za tymi elementami. Tutaj rozpisuję na takie elementy drobne. Dlaczego? No, dlatego, że moglibyśmy powiedzieć, dostarczyliśmy ich dużo, na przykład 4, ale tak na dobrą sprawę, tak jak widzicie, jeden z elementów czy podelementów jakiejś większej całości jest niedostarczony, a więc moglibyśmy popaść w taką, powiedziałbym, próżność i samozadowolenie. Zobaczmy, ile zrobiliśmy, ale tak na dobrą sprawę wcale to zadanie nie byłoby dostarczone z punktu widzenia klienta. Jakie to mogą być zadania? To bardzo zależy. Jeżeli jesteście w branży IT, to mogą być historyjki użytkownika, feature'y, bugfixy. Jeżeli jesteście w rekrutacji, to może są to zamknięte procesy rekrutacyjne. Jeśli jesteście w marketingu, to być może kampanie marketingowe. Tak na dobrą sprawę właściwie każda jednostka wartości, liczba wysłanych ofert, będzie tym czymś, co powinniśmy rozumieć jako coś, z czego możemy uzyskać feedback, coś, czym naprawiamy, można powiedzieć, życie klienta. No dobra, co dalej? Jak na każdą metrykę przystało, trzeba określić sobie jakieś miary, jakieś osie. Na osi X, jak to na fizyce, mamy czas, na osi Y mamy tą liczność zadań, tak moglibyśmy powiedzieć. I teraz to, co zrobimy, to jest przeniesiemy sobie ten słupek jako wizualizację tego, ile ten nasz zespół, czy specjalista, czy organizacja dostarczyły w tej jednostce czasu. No, obserwowaliśmy tutaj ruch na tej tablicy przez jakąś jednostkę czasu, to może było teraz paręnaście sekund, ale wyobrażamy sobie, że może byłby to 1 tydzień. Jeśli byłby to 1 tydzień, no to możemy zacząć mierzyć sobie to tempo dostarczania na 1 tydzień. I teraz, co jest interesujące, no kolejne takie pomiary powinny być dokonywane w takich samych jednostkach czasu. Krzywdzącym byłoby porównywanie 1 tygodnia z 30 dniami albo 4 dni z, nie wiem, 12 dniami. A więc jeśli ustalimy, że tą naszą jednostką jest tydzień, to powinniśmy takiej jednostki się trzymać. Czy to powinien być tydzień? Czy to może powinny być 2 tygodnie? Czy to może powinien być sprint, który, powiedziałbym, w większości przypadków będziemy tutaj mogli postawić znak równości? A może to powinien być 1 dzień, a może to powinien być 1 kwartał. To zależy. Jeżeli wasz zespół, jeżeli wy dostarczacie bardzo dużo, bardzo szybkich zadań, to prawdopodobnie z punktu widzenia jakby sensowności pętli zwrotnej, taką jednostką może być nawet 1 dzień. Ponieważ te słupki po 1 dniu, jeśli nie wiem, zamykamy etykiety w Customer Supporcie, mogą być już wysokie.
Jeżeli mówimy o jakimś portfolio Kanbanie, w którym ticketem, który przepływa, mówiąc obrazowo, jest projekt i on trwa naście tygodni czy nawet miesięcy, to być może rzeczywiście taką jednostką wartości, jednostką czasu, którą będziemy sobie porównywać, będzie jeden kwartał. To zależy. No dobrze, ale co dalej z tą metryką? Otóż wyobraźmy sobie, że teraz powtarzamy ten pomiar, a więc dla takiej samej jednostki czasu dokonujemy tych pomiarów. No i okazuje się, że to nie jest taka całkowita losowość, jeżeli o to chodzi, ile ten system, ile ten zespół dostarcza. Stosujemy tutaj dodatkowo jakiś color code, który nam pokazuje być może właśnie typy jednostek, które dostarczamy, a więc żółte i czerwone, cokolwiek by one miały znaczyć. No i widzimy, że tak to się kształtuje. Możemy sobie to zmierzyć, że tutaj tych jednostek mieliśmy 6, tutaj mieliśmy 5, tutaj mieliśmy raptem 3, tutaj mieliśmy znowu 5 i tutaj 4. Co to oznacza? Oczywiście jest tu pewna fluktuacja i oczywiście te jednostki wartości nie muszą być równe, bo bugfix pewnie nie jest równy storiesowi, ale zwróćmy uwagę, że są to wszystko jednostki wartości, które są skończone i postrzegane jako wartościowe przez klienta. Unikamy tutaj, czy uciekamy od takiego, powiedziałbym, można powiedzieć trochę rozmiękczania, rozcieńczania tego, ile dostarczamy, ponieważ to nie jest chociażby skramowe velocity oparte na abstrakcyjnej jednostce, którą są story pointy, tylko i wyłącznie jednostki wartości, które rzeczywiście spowodowały, że jakiś klient jest teraz uśmiechnięty. To jest oczywiście znowu nawiązanie do tego, że nie powinniśmy liczyć jakichś podzadań, jakichś elementów składowych, bo owszem, ich dostarczenie jest konieczne, ale to nie ich dostarczenie, zwłaszcza jeśli nie robimy tego w całości, stanowi wartość dla naszego klienta. Co jeszcze? Okazuje się, że jeśli zaczniemy sobie to śledzić, to zobaczymy pewną fluktuację tej metryki i ona może być bardzo pomocna do tego, żeby zrozumieć, ile ten zespół naprawdę jest w stanie dostarczać. Jeżeli ja przyszedłbym teraz jako reprezentant biznesu i powiedział: moi drodzy, chciałbym, żebyście teraz dostarczyli mi 20 takich karteczek, czy żółtych, czy czerwonych, no to zespół ma już pewne empiryczne dane, które pokazują, to jest bardzo mało prawdopodobne. Dotąd, czy jak dotąd, właściwie, jeśli stosujemy ten sam powtarzalny, pewnie uzgodniony sposób dzielenia jednostek wartości, czy ich identyfikowania, to widzimy, że to fluktuuje pomiędzy wartością 3 a 6 i możemy wziąć tutaj średnią, która pewnie będzie jakimś krzywdzącym uproszczeniem, może 85 percentyl. W każdym razie widzimy, że jeśli powiemy sobie 20 to jest po prostu bardzo nierealne, to możemy rozpocząć właściwy dialog, na przykład które z tych 20 chcielibyśmy dostarczyć pierwsze, bo być może musimy dostarczyć wszystkie, ale widzimy, że to tempo jest w jakiś sposób przewidywalne. Zachęcam do tego, żeby sobie na tą pracę Waszą w ten sposób spojrzeć, dlatego że jest to bardzo prosta metryka, a więc jeżeli mamy jakiekolwiek dane historyczne naszego projektu, a więc taką listę długaśną ticketów, które tutaj się znajdują po prawej stronie, możemy je podzielić właśnie na te jednostki rozpoznawalne, czy odfiltrować po tych jednostkach rozpoznawalnych przez klienta, podzielić je na takie jednostki wartości, takie jednostki czasu, które tu ustalimy, że są sensowne i zrozumieć, powiedziałbym, jak to tempo dostarczania historycznie się u nas kształtuje, czy ono rośnie, czy ono maleje, a być może właśnie pochylić się już nad taką analizą, co dokładnie się tutaj mieści. Może jest tak, że kiedy robimy zadania żółte, to one są z definicji bardziej czasochłonne i nie mamy czasu zajmować się czerwonymi. Być może była to bardziej specyfika tego konkretnego okresu w tym zespole. No i teraz obiecałem na sam koniec, obiecałem na początku, a zrobię to na samym końcu, że opowiem trochę o nazwach, dlatego że w różnej literaturze znajdziecie różne nazwy, zarówno polskie, jak i anglojęzyczne, powiedziałbym oryginalne. A więc tempo dostarczania możemy znaleźć pod dwoma nazwami. Pierwszą nazwą jest nazwa throughput, którą rzeczywiście po polsku przetłumaczylibyśmy jako przepustowość i można powiedzieć, że jest to tempo przechodzenia pracy przez proces.
Przy czym throughput nie musi być jednoznaczny, powiedziałbym, gdybyśmy mieli być tak bardzo purystyczni językowo. Drugiej definicji, często stosowanej wymiennie, a więc delivery rate. Dlaczego? No, jak samo nazwa wskazuje, czy słowo delivery, to prawdopodobnie jest, powiedziałbym, w zamyśle taka miara, która pokazuje, ile my dostarczamy do tego statusu rzeczywiście dane, tego statusu, w którym mówimy, to jest dostarczone do klienta, jest ukończone. A więc delivery rate być może jest tutaj pewnym zawężeniem tej definicji, natomiast obydwie te nazwy często są stosowane, powiedziałbym, wymiennie, w zależności od źródeł, literatury, autorów, gdzieś mogą się tutaj przenikać. Oczywiście takim throughputem mógłby być na przykład tylko i wyłącznie throughput, dajmy na to, części deweloperskiej albo części screeningującej CV i ten throughput mógłby być zupełnie niezbilansowany czy zbalansowany z takim throughputem na przykład kolejnego etapu typu testy albo typu negocjowanie z kandydatami, co spowoduje, że gdzieś będzie powstawała kolejka. To jest oczywiście coś, co spowoduje, że powinniśmy pomyśleć nad tym, czy nasz zespół jest w rzeczywistości dobrze skomponowany, czy nie ma sensu gdzieś przełożyć sił, ponieważ no, nie chodzi o to, ile naprodukujemy tutaj, a ile dostarczymy tutaj. A więc można powiedzieć, lokalny throughput nie będzie tym samym, co globalne delivery rate. I tyle. Zapraszam do tego, żeby na tą metrykę spojrzeć, żeby spróbować sobie ją pokazać. Znam zespoły, które pracują w Scrumie, które obecnie również śledzą velocity określane w story pointach i które zaczynają mierzyć sobie te metryki równolegle. Po co? Bo okazuje się, że istnieje całkiem duża korelacja pomiędzy właśnie tempem dostarczania a taką tradycyjną szybkością zespołu rozumianą jako velocity. I być może, jeśli jesteśmy w sposób, powiedziałbym, przewidywalny to velocity liczyć, śledzić, również prognozować, to być może odpadnie nam bardzo duży wysiłek, no powiedziałbym tutaj bez wahania, niepotrzebnego estymowania, czy bardzo dokładnego estymowania, a jednocześnie jest to coś, co może odpowiadać na trudne pytania klientów, których no, nie interesuje, mówiąc wprost, liczba skończonych historyjek w rozumieniu jako wartości w story pointach, ale właśnie w tych jednostkach wartości przez nich rozpoznawanych. Jeśli to wzbudziło jakieś pytania, uwagi, komentarze, zapraszam do tego. No i jako, że jest to jeden z pierwszych takich materiałów, powiedziałbym, mięsistych na kanale YouTube Kanbanu przy kawie, to zapraszam do tego, żeby go lajkować, żeby go szerować oraz żeby subskrybować, bo to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy mogli odpalić pewne feature'y na YouTubie, które dostępne są tylko i wyłącznie dla kanałów mających wielu subskrybentów. Dzięki, mówił Radek Orszewski.